Siemanko. Siemano. Dzisiaj w materiale mamy Fatboya z 2019 roku. Skupimy się w tym materiale ze składania lakierów, elementów, które nam pozostały. Poczerniliśmy silnik, koła, zawieszenia, czyli jak w każdym z naszych Fatboyów. Pominęliśmy dzisiaj te etapy, ponieważ były już one w pozostałych naszych materiałach. Bez sensu do tego wracać. Jeżeli będziecie mieli ochotę sprawdzić, wracajcie, jest to w odcinkach z poprzedniego składania czarnego Fatboya bodajże. Dzisiaj w tym odcinku będziecie mieli coś ciekawego. Pierwszy raz będziecie mogli zobaczyć, jak powstaje całe lakierowanie od środka, czyli wybraliśmy się do Poznania, do Guliego i tam powstawało to lakierowanie, które widzicie tutaj. Oglądajcie nasz dzisiejszy odcinek. Jak widzicie, zostanie mi do zamontowania pług, tak żeby tu zakończyć. Następnie Nikodem przestanie wchodzić w kadr i będziemy gadać. Nikodem złoży podesty, jak skończy wymianę wahacza. Wymieniamy ten wahacz, gdyż miał jakieś tutaj torbę. Od słońca ten lakier się wżarł, trzeba to po prostu wymienić, a ten kiedyś pomalujemy i wykorzystamy. Pozostał nam wahacz z motocykla brokatowego. Tam wahacz został wymieniony na monowahacz, więc generalnie mamy bardzo ładny wahacz, praktycznie nowy, więc Niko leci z montażem, a ja kończę montaż pługu. Następnie zajmę się przednim błotnikiem i zacznę uzbrajać zbiornik i kierownicę, nie? I co, będzie coś z tego Nikodem, czy byś się uczył? Pierdolę się. A tam nie ma Torxa od spodu? Nie, imbus? A nie, sorry. Ja tam widziałem Torxa. O tym myślałem. Sprawdzasz mnie, rozumiem. To mnie zagadałeś. Zagadałem Cię. Rozumiem, że sprawdzasz mnie, czy w ogóle jeszcze myśl na tym warsztacie. Może pomóc? O, cieszę się, że wpadłeś na ten genialny pomysł. Powiedz, z czym sobie nie radzisz, a Ci pomogę. Jak widzicie, mamy już wymieniony wahacz, założony pług, przedni błotnik i zabierzemy się teraz za uzbrojenie kierownicy. W międzyczasie Niko skończy tutaj z montażem tyłu i wtedy będzie chwila, żeby zająć się tylnym błotnikiem i resztą układu wydechowego. Lecimy. Poważna operacja demontażu kierownicy. Nie wiem, czy podołam. Zadzwonię chyba po Nikodema, żeby mi pomógł. A nie, Nikodem chwilowo wahacz składa i blokuje nas z robotą. Czekaj, posprzątam tylko narzędzia, bo ich Dzisiaj mamy na materiale, jak tu Nikodem jest bardzo chętny do nagrywania, musi w każdym kadrze być. Muszę posprzątać, kultura pracy. Teraz zostanie nam zmontowanie kierownicy, ja generalnie tego nienawidzę. Użyjemy nitki, nakrętki do przeciągnięcia głównego przewodu. Przeciągniemy przewód, którym później będziemy znowu wciągać przewody. Jest to generalnie, jeżeli jest gruba kierownica, spoko robota, powiedzmy, ale dla mnie to jest ostateczność, którą muszę robić. Chętnie bym to komuś zlecił. Lecimy. Ja robię tak. Nakrętka, nitka, wrzucam do kierownicy. Generalnie przeciągam ją na dół. Mam to przeciągnięte. Na koniec nitki taśmuję kawałek już przewodu i tym przewodem będę wciągał resztę przewodów, które są potrzebne w kierownicy, więc do dzieła.
Więc tak, przewody prowadzące mam wciągnięte do kierownicy. Teraz sobie wiążę końcówkę przewodów, którą będę wciągał delikatnie do przewodu tego prowadzącego. Przytaśmuję do tego jeszcze przewód od kierunkowskazów i tak naprawdę zacznę wciągać powoli do kierownicy cały zestaw kabli. Końcówkę sobie taśmuję. Liczę na to, że to przejdzie. Lewa strona jest trochę lżejsza. Generalnie wynika to z tego, że z prawej jeszcze dojdzie rollgas i ten kabel jest dosyć gruby, co utrudnia trochę przy przyciąganiu, ale dajemy z tym radę, więc lecimy. Tym razem się udało przewinąć. Przewody mamy po drugiej stronie, praktycznie przewód zostanie wciągnięty tutaj. Kierunkowskazy, tylko zostanie nam do zarobienia przewód pod już nowe kierunkowskazy. Bierzemy się za drugą stronę, która oczywiście nie jest prościejsza. Zostawiłem sobie ją na deser, bo tracę przy niej bardzo dużo energii i cierpliwości, więc jeżeli ma mi nie wyjść, to wolę, żeby to było przy drugiej stronie. Wracam do swojej pracy, bo widzę, że nic mi nie chce dzisiaj ciekawego powiedzieć. Kto Cię tak zdenerwował, Nikodem? Nikt mnie nie zdenerwował. Koło mnie tylne denerwuje zawsze, jak składam. Ja mam gorszą. Chcesz kierownicę, to ja sobie koło złożę. Teraz, jak już złożyłem? Ja jedną stronę też przeciągnąłem. No. Dobrze. Ej, ale ja Ci pomogłem w sumie. Ja też, ja Ci nie przeszkadzam. Wystarczy. Kurwa. Wahacz mamy wymieniony, pas napięty, koło ustawione. Teraz przygotujemy motor już do zakładania lakierów. Przygotujemy czy przygotujesz? Znowu ja mam wszystko robić. Podsumowując, na tym etapie mamy tak, wahacz wymieniony, koło założone z powrotem. Nikodem teraz zacznie składać układ wydechowy. Ja już mam zamontowany pług, przedni błotnik i przewinięte przewody, które są już wciągnięte do kierownicy. Praktycznie zostanie mi teraz założyć kierownicę do motocykla i zajmę się montażem linek, podpięciem przewodów, zalutowaniem nowych przewodów do kierunkowskazów, więc lecimy. Dzisiaj spoko, o dziwo ta kierownica jest mega gruba, przewody fajnie lekko przeszły, więc można zaliczyć ten dzień do udanych. Na moment obecny, powiedzmy o tak, większych utrudnień nie było, więc lecimy z założeniem tego i za chwilę ją uzbroimy do końca w pompę i resztę sprzętu. Jak widzicie, mamy już kierownicę na właściwym miejscu. Praktycznie teraz będziecie mieli przebitki z lakierni. Pewnie na to długi czas czekaliście. Weźmy to, obejrzyjmy wspólnie, zanim wleci to na motocykl, więc do dzieła. Siemanko. Siema. Dzisiaj spotkaliśmy się w sumie w prostej sprawie. Przemalowanie naszego Fatboya i odbiór dynki czerwonej. No i co, musimy zacząć coś robić? Musimy coś zacząć robić, więc chyba dzisiaj przejdziemy Dawaj. cały etap lakierowania naszego Fatboya. Coś mam zaczęte, pokazujemy. Fatboya ogólnie mam coś zrobionego. Generalnie musimy sobie podoklejać parę paseczków, jakieś logo, które faktycznie żółte zostanie i będziemy mogli wejść w sumie na kabinę. Żółte elementy zostawiamy te, co będą pozaklejane, rozumiem, tak? Tak, A to tak, dajemy... tutaj, tak. Tylko te paski tak naprawdę zostaną tutaj żółte. Przód jest tu mamy tył za koło ramy, nie? Tak. Generalnie dwa błotniczki w tą samą stronę będą patrzyły. Grafika cała będzie dynamiczna w jedną stronę. No bo jak się Zbiornik co pomylimy, mamy? to będzie słabo. Zbiornik jest dokładnie ta sama historia, czyli po boku linia zwężająca, schodząca się do środka. I zresztą mam na kabinie, zaraz podejdziemy, Dobra, zobaczysz. a kolory resztę robimy co, czarny i grafit, czy jaki mamy plan na to? Wiesz co, czarny chyba zrobimy zwykłą smołę czarną i do tego jakiś grafitowy, ale taki też ciemny z jakimś fajnym ziarnem. Może jakiś jeszcze delikatny, szary, cieniutki pasek, żeby to wszystko nadać. kolejny raz, kiedy ja się dowiaduję, co malujemy, dopiero jak odbieram. Ja generalnie nigdy nie pytam, nie wiem, rzucamy tylko, że ma być coś żółto-czarne i na tym się moje zapytanie kończy. Reszta jest w rękach Piotrka, więc tak to wygląda cały proces przygotowania. Co, lecimy z wyklejaniem, czy jaki Ja temat? doklejam to i zaraz lecimy na kabinę. Więc lecimy. Knock, 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 knock 3 times on the wall, you share. You're awake, I can hear
phone face up, I know what you reading. Name on the screen, I wrote that feeling black. Hoodie, cold hands, I know all your exits, all your plans. You say you moved on, you say you're done, but I can taste it in your... Zauważył. Aczkolwiek zdarzały się historie, że polakierowałem cały zestaw i cofam się, o, patrz, błotnik został. Żółto mi. Czuć wiosnę. Od razu czuć wiosnę, że jakiś letni projekt nad jeziorko. Tu ci, zrobiłem ładnie, że to będzie tak, wisz. Cyk, pyk, myk. No, ile tak wyjdzie, że jest idealnie wpasowane. Idealnie. Nie, mi chodzi, że plastik się nie przesunie przód tył. A nie, wiesz co, jak tam minimalne pole manewru jest, ale no, będzie dobrze. To co, no zaczynamy nasze lakierowanie, ale powiedz mi, dlaczego ten żółty kolor w sumie tutaj miał być? Kurde, w sumie nie wiem, wszystkie mam czerwone, czarne, teraz w sumie były chyba 3 czarne, takie nudne, więc stwierdziłem, że zrobię coś kontrowersyjnego, zrobimy taki chamski żółty, nie? Nie miałem takiego fatboya na tym całym czarnym fatboyu, ten żółty myślę, że wydaje, że będzie robił robotę, ale no to już jak widzę, to na razie jest więcej żółtego niż innego. Czy wiesz, w ogóle żółtych motocykli praktycznie nie ma. I nie ma Harley'a żółtego, bo to się kurde Nie ma- gryzie. Lakierowałem dużego Road Glide'a kiedyś całego na żółto, ale to Goldwing kiedyś był żółty. też, ale mega mało tych sprzętów faktycznie jest z żółtych albo z żółtym akcentem, więc tutaj chyba będzie to się gdzieś tam wyróżniało na tle Mi się tego wydaje, że wszystkiego. wyjdzie takie dosyć sportowe malowanie. Trochę tak bym to nazwał, bo jednak to czarne z żółtym i wszystko smoła takie czarne da takiego trochę pazura. Oczywiście wiem, że motocykl już praktycznie jest sprzedany, bo zagranica się o niego upomina. Po złożeniu, co będzie u nas na materiale, raczej będzie stał 2-3 dni i wyjedzie z kraju, bo jednak jest stanie na te kontrowersyjne lakierowania chwilowo i w tym stronę pójdziemy, nie? Może tu Piotrek bardziej przewinie, co tu będzie zrobione z tym lakierowaniem. To co, no tutaj mamy, tak jak wcześniej już rozmawialiśmy, gdzieś tą ostrą linię, bo chciałeś troszeczkę na sportowo. W tym momencie wrzucimy sobie kolor, myślałem, żeby zrobić szary. Wrzucimy go... Szary środek. Tak, znaczy od samego krawatu. Krecha, która pójdzie nam gdzieś, doda nam kolejnych tutaj Jeszcze chcesz ostrych wyklejać rys. dodatkowe? Tak. Aha, okej. No, na razie boki są całkowicie puste. Dobra. Tak samo no, na tych błotnikach gdzieś to wszystko niby jest fajnie, ale tak naprawdę mielibyśmy tylko 2 kolory oddzielone jakimś tam paskiem. Dorzucimy jeszcze jeden, poprzeginamy to wszystko i myślę, że dodamy gdzieś tego takiego właśnie, wiesz, tej dynamiki, tego troszeczkę Okej, sportowego ale my charakteru. to będziemy mieli szare, to będzie czarne, napis Szary. szary. No. I napis robimy ten cały klasyczny nasz, Harley Davidson, czy logo? Wiesz Czy... co, nie, akurat, właśnie, ja na początku chciałem duże logo, duży napis może, ale w momencie, w którym Bo jak zrobisz, to stwierdziłem, że- jeszcze jedno przeszycie zrobisz, nie? tak, zrobimy to drugie przeszycie, To nam się trochę miejsce tutaj pierniczy, nie? bardzo nam się to wszystko ograniczy i jeżeli my pociągniemy tutaj sobie krechą, no to mamy praktycznie miejsce na jakiś tam napis zwykły w jednej linii. To może użyć ten napis, co mieliśmy na brokacie. no, ten on klasyczny będzie, Harley on będzie Davidson. spoko. On nie jest totalnie klasyczny, ale Ale na sensie jest ten, co fajny. mieliśmy na brokatowym, Tak, ten... tak. Lecimy. I came in clean, let the room and smoke. Go to my wrist, cold in my throat. You talk big talk, gotta cut through. One eye from me and a whole block new. Steel toe tread on a weak little frame. I don't chase the seed, I just take my place. Hands in the air when I step in place. I don't raise my voice, I raise the stakes. Hold up, feel that shake. Hold up, here it comes. Hold chest tight when I switch my lane. No small talk, I came to run. I don't fall, I don't break, I don't stop, I take the space. So I'm the one. Mamy teraz wybór napisu i nie wiem czego jeszcze. Wybór jest ograniczony, bo musimy wykorzystać któryś z tych, bo Wybierzemy oczywiście jak szary zwykle też- lub szary. Tu mam trochę więcej powycinanych, coś ładnego dobierzemy. Ty coś tam widzisz? Wszystko widzę. A to jest najlepsze, że teraz patrz to, ja biorę. O, ściągam i mam. Nie no, już się pojawiło coś. Teraz jedzie, jest. Ten będzie spoko, Merkus. Może być. może być. Zobaczymy, czy mi wymiarem Za darmo to podpasuje. dobra cena. Jak wymiarem podpasuje, to go możemy wziąć. Dobra, zrobimy taki, co? Tak, ja wiem, że taki będzie dobry. Mierzysz ten napis, czy... Wiesz co, nie, teraz powyklejamy, później podejdziemy z miarką, zobaczymy, czy jaka wielkość podejdzie. W razie czego to tutaj. No. A tutaj tych napisów to mam, karton. Na wysokość to musi wejść, a tam ile ma? 28? no. Widzisz, jak ja wiem. Kurwa, no to zamawiałeś to, nie? Nie, za wielki. Za duży. No, nie, tutaj musimy wrzucić coś Nie, to mamy koło 20 No. centymetrów, no.
To jakiś mniejszy będzie, spoko. Miłosz mówi, że tam mamy pokazać, coś innego robi, a nie tu kurwa jakieś tasiemki kleje. O. Backstage robi swoje. Backstage ten. Smoke in the doorway. You breathing slow. I've been outside waiting for you to let go. Smoke, yeah. Knock, 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 knock 3 times on the wall you share. You're awake, I can hear you stare. Phone face up, I know what you're reading. Name on the screen, I wrote that feeling black. Hoodie, cold hands, I know all your exits, all your plans. You say you moved on, you say you're done, but I can taste it in your conversation. You can run, but you can't hide. Every shadow got my face inside. Lock the door, cut the light. I don't need a key, I need your night. I live in the walls. No i nasz Fatboy jest praktycznie już gotowy. Zostało nam tak naprawdę zrobić ostatni szlif, ostatni lakier bezbarwny i mogę te wszystkie elementy tutaj wydawać. Ale może cofniemy się do samego początku, jak to się zaczęło. No więc na samym początku była żółta baza na całych elementach, bo nie do końca też wiedziałem, jak ta cała grafika będzie wytyczona, gdzie porobimy konkretne linie i konkretne wzory. Później wykleiłem tą właśnie wspomnianą grafikę. Wziąłem sobie kolejny kolor, w tym przypadku był to zwykły solidowy szary, delikatny paseczek na podkręcenie kolejnych tutaj naszych grafik, naszych linii. Po tym wszystkim kolejne maskowanie, czarny kolor na całość, kolejne maskowanie drobnym paseczkiem, grafitowy, rozklejenie części grafiki, areograf, małe cienie. I to chyba było już wszystko. Wiadomo, na sam koniec wszystko rozklejone i wylakierowane na takie 3 naprawdę tłuste warstwy, żeby, tak jak wspomniałem, można było to wszystko teraz ściąć i lakierować już finalnym lakierem bezbarwnym. No to ja już swoje zrobiłem, a Ty, Michał, powiedz mi, co Ty o tym sądzisz i czy to w ogóle Ci się jakkolwiek podoba? No mnie lekko przytkało, jak obejrzałem to na samym początku. Nie widziałem tego żółtego, mimo że sobie wymyśliłem taki mocno żółty, zwykły żółty, nic tu nie chciałem takiego nadwyraz zrobionego. Fajne sportowe malowanie, dla mnie te kreski przecinają całą tutaj, jak przyjdzie konsola. Wygląda to mega. Na tylnym błotniku te przejścia też fajnie wyjdą. To odkryte koło z tyłu z tymi pasami żółtymi przez środek, no przełamie tego Fatboya, to klasyczne lakierowanie. No mi to mega siedzi, nie? Więc będziecie mieli to niedługo na naszym materiale. Przebitki za chwilę Wam Karol wrzuci. Zobaczcie tutaj, jak to się tworzyło. Watch me rise. Let's go. Yeah, 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 yeah. Started with $1 and a dream in my pocket. Nobody believed I'd ever make it to the top. I was sleeping on floors, no food, no clock. Now they see me in the building and they cannot stop. Talking about the moves that I made in the dark. When the wheels were circling, I was building my art. Every door that slammed shut left a scar on my heart. Now I'm kicking them down like it's all falling apart. For the ones who said I'd never make it out alive, now I pull up in the whip and they can't meet my eyes. I don't need your validation to survive. I was grinding while you sleeping, watch me multiply. Every setback was a lesson in disguise. Now I'm counting every blessing, watch me rise. They slept on the kid, now they watching close. Couldn't stop what I built, so they just froze. I came from nothing, now I run the whole block. Couldn't kill the I seen kings fall quick for a hit on a rail. Seen queens trade crowns for a 6-figure deal. I don't blame them, I just pray for them. We all one mistake from the cage out of graveyard. Living like a movie, but the credits never roll. They gon' crop you out the Jeszcze dodatkowy taki trik, który zostaje. Masz czarny motocykl, generalnie nie chcesz linek wymieniać, a powiedzmy sobie szczerze, nie pasują. Zostaje zamontowanie takich osłon, to są stalowe takie oploty, powiedzmy wygląd stalowego oplotu, który montujesz na przewód i imituje czarną linkę.
My to akurat tu zastosujemy, nie będziemy linek wymieniać. Wymieniać linkę, żeby ją tylko wymienić. Nie ma to żadnej zasadności czy czego. Po prostu wystarczy tak jak tu zrobić czarny oplot na linkę i w zupełności będzie to fajnie się działo. Macie porównanie srebrnej linki w oplocie versus założonego oplotu czarnego. Powiedz, co Tobie bardziej pasuje. If you ever lose control, talk truth, they call it hate, but the fake love louder than an ache. Every scar got a sermon in it, every L got a learning in it. I ain't perfect, I just pin it how I lived it. If the game rigged, then I still pivot. Mirror on the wall, tell me who gon' rise and fall. I've been running from my flaws, still I'm standing 10 feet tall. Mirror, don't you lie, I can see it in my eyes. Truth gon' surface every time. Mamy motocykl praktycznie gotowy. Został nam serwis olejowy, który już Nikodem wykonuje. My akurat korzystamy z Amsoila. Długi czas już mamy ten olej u siebie na warsztacie. Nie mamy z tym olejem żadnych problemów w silnikach i tak dalej, więc akurat my korzystamy z tego. Nie wiem z czego Wy. Wypowiedzcie się w komentarzu. Więc zalejemy olej i robimy podsumowanie odcinka. A więc jak widzicie, mamy już motocykl praktycznie skończony. W dniu dzisiejszym mieliście kupę materiału. Został nam do dokończenia fotel, lusterka, kierunkowskazy z tyłu. W tym materiale mieliście głównie, naszym okienkiem było lakiernictwo. Jak Wam się podobał taki odcinek? Chcecie tego więcej? Wyjazdy, warsztat? Czy bardziej skupiamy się na pracach serwisowych, technicznych? To już w sumie zależy. Chcielibyśmy, żebyście wypowiedzieli się w komentarzach. Odbijając, powstanie jeszcze jeden odcinek z jazdy na mieście, z podsumowania wszystkich elementów, które zamontowaliśmy do tego projektu. Wrażenia myślę, że dopiero będą w finale, czyli po całym złożeniu, umyciu, przejechaniu się tym, ale to już pewnie z Nikodemem na 2 fatboje wyjedziemy na miasto, zgramy to fajnych odcinków, więc zostawcie obsa, dajcie komentarz, czy Wam się to podobało i się widzimy w następnym odcinku.